będziemy rozmawiać o gaslightingu. Nawiązujemy do odcinka, który nagrałaś w środę i to jest odcinek, który dosyć mocno mnie poruszył, dlatego, że w pewnym sensie uświadomiłem sobie, że wielokrotnie stosowałem wobec ciebie. Narzędzie, zabieg, jak to nazwać? Przemoc emocjonalną? Nie, aż tak tego nie nazywajmy. No. Nie jesteś teraz zaskoczona, bo już wszystko omówiliśmy, więc trochę inaczej to wychodzi, ale być może lepiej. Może lepiej, bo pierwszy raz jak nagraliśmy i to w ogóle nie poszło do kosza, to nie nagrałam, bo w sumie byłam bliska łez. No a to wynikało z tego, że się nie zrozumieliśmy. No ale to są odcinki terapii małżeńskiej, więc sobie pewne rzeczy po prostu omawiamy, a wy przy okazji możecie sobie posłuchać, jak wyglądają nasze rozmowy, nawet na trudne tematy i dzięki temu zastanowić się też nad waszymi związkami i zobaczyć, że czasami problemy w komunikacji występują również w tak idealnych związkach jak nasz. Dobra, tamten odcinek jest mocny. Jest o przemocy emocjonalnej, o zachowaniach toksycznych. No ale ja też tam powiedziałam, że jakby nie winię w żaden sposób ciebie. Uważam, że nie doświadczyłam z twojej strony. Masz na myśli środowy odcinek. Środowy odcinek, tak? Takich zachowań. No ale ty dostrzegłeś u siebie pewne elementy, że coś tam robisz. I zanim powiesz może tam jakie, jeśli chcesz oczywiście, to właśnie ja bym się skupiła na tym, że to jest kluczowe, bo ktoś też no właśnie napisał komentarz, że tam że u nich relacja poszła szybko, bo ja też powiedziałam, że często takim alarmującym rzeczą jest to, że ta relacja się bardzo szybko rozwija. Co znaczy relacja poszła szybko? Że się no, szybko że tam rozwinęła? się bardzo szybko się pobrali. I że jest dobrze, a dziewczyna napisała w poprzednim związku, że się właśnie długo poznawali i się okazało, że jednak jest źle, przemocowiec. I to ogólnie chciałabym, żeby ludzie pamiętali to, że na przykład ja potem powiem, jakie są czynniki, znaczy jakie są symptomy. Co sprawia, że ktoś stosuje gaslighting, nie? I będzie tam kilka jakby... Gaslighting. Tak. Lightning to jest taki przewód do Apple'a, do ładowania i który już od iPhone'a 15 nie jest stosowany. Wiesz jaki? Nie. Taki jak Lema przy tablecie. Okej. Już wiesz jaki? Tak, może, no, nie wiem. To jest Lightning. No okej. Okej, dobrze, nieważne, nie o to mi chodziło w ogóle. Dobra, nieważne, zgubiłam wątek. Nie zgubiłaś. Ja się robię coraz bardziej ADHD-owa po prostu. Tak, chciałaś powiedzieć, że to, że u jednych to było tak, a u innych inaczej, to wcale nie znaczy, że będzie tak u każdego. Że ta relacja się rozwija szybko. Tak, chciałam powiedzieć, że to, że na przykład ktoś słuchając tamtego odcinka stwierdził, że mój partner, albo mój rodzic, albo ktoś stosuje, nie wiem, gada często, przesadzasz na przykład, albo robi coś jedną z tych rzeczy, która tam jest wymieniona, to nie znaczy, że zaraz trzeba te relacje skreślić, bo jakby tak samo jak idziesz się diagnozować na katar, znaczy masz katar, to nie masz zaraz jakiegoś raka, tylko często masz po prostu przeziębienie, które da się łatwo wyleczyć. I dzisiaj mam wrażenie, że ludzie tak się sami diagnozują też psychicznie, że oglądają jakiegoś YouTube'a czy coś i mówią, o, ten to jest narcyz, ten to jest coś tam, na podstawie jednego objawu, nie znając całej historii. Okej. Ja nie sobie można wytrzeć, ale... Zdiagnozuj się na katar. Słuchaj, zaczekaj. Jak będziesz smarkać nosa, to ocenimy teraz, czy masz raka. Okay. Czy w ogóle katar może być... Tak. Może być. Wszystko może być. Wszystko. Dobra. Mam katar. Wpisujesz w Google rak. Umierasz. Jak nic. Ewidentnie. Po prostu krew ci coś się dzieje. A jednocześnie, wiesz, już skoro się posługujemy tą metaforą, to mamy kwiecień, wszystko pyli. Ja się ogólnie dobrze czuję, ale być może idąc tutaj wąchnęłam coś i tyle, nie? Dziękuję. Okej. No dobra, przejdźmy do tej trudnej rzeczy, w której przyznaję się tobie do moich manipulacji, które stosowałem względem ciebie. I teraz ja wyjaśnię, bo to w sumie tak zabrzmiało źle, ale to znowu są, podkreślę, moje problemy z wyrażaniem swoich uczuć i emocji przez używanie niewłaściwych słów. Mam na myśli to, że ja tak robię, więc być może użyję złych słów, żeby powiedzieć to, co jest tam we mnie, ale mam nadzieję, że się dogadamy i tym razem mnie nie zamordujesz. Poprzednim razem też cię nie zamordowałam, bo inaczej by cię tu to nie zawsze było. jest metaforycznie. Tak jak ja zabiłem własną matkę przecież, pamiętasz? To jest taka metafora. Wszyscy powinni zabić swoje matki. No i widzisz. I teraz dobra. Jak nagrywałaś ten odcinek i mówiłaś o tym, co to jest,
Bo w ogóle kiedyś, jeszcze inaczej, jakiś czas temu ty coś powiedziałaś, a ja ci mówię, weź, przesadzasz, a ty, to jest gaslighting. A ja sobie myślę, a co to jest? Co to jest? No niby wiem, a nie wiem. Ale nie sprawdziłem. No i nagrywasz ten odcinek, ja później go montowałem, więc 2 razy ten materiał sobie musiałem wysłuchać. I sobie pomyślałem wtedy, w ogóle szczególnie przy nagrywaniu odcinka, że ja tak robiłem. I to takie trochę było bolesne, bo no, uświadomiłem sobie, że w wielu sytuacjach próbowałem manipulować tobą, ale może nie tak, żeby, wiesz, zrobić z ciebie wariatkę. W mojej głowie nie było czegoś takiego. W mojej głowie nie było, że ja tobie chcę zaszkodzić. Raczej tu chodziło o to, że ja chcę, żeby było po mojemu, tak bardzo to upraszczając. Ale faktycznie sobie, słuchając tego odcinka, zdałem sprawę, że wiele moich zachowań takich było. I o ile pokrzepiające było to, że ty mówiłaś tam o motywacjach i o jakichś zachowaniach, które mogą sprawiać, że to robimy, no to trochę to mnie uspokoiło, no bo ja nigdy nie miałem na celu, żeby tobie zaszkodzić. Ale faktem stało się, że tak postępowałem. Znaczy ja się tu trochę usprawiedliwię, bo to jakby tu mówimy tylko o tym gaslightingu, tak? Dobrze, że teraz powiedziałam? Bo znowu mi powiesz o jakimś kablu? Mrugam oczami, żeby nikt się nie skapnął, że się pytasz. Okej. No. Tylko tam były, wiesz, ty miałeś takie ze 2-3 teksty, które właśnie, że przesadzam, albo ty bardzo nigdy nie lubiłeś, jak płakałam. A to jest coś innego. To jest inny temat, ale myślę, że to trochę się wiąże, dlatego próbowałeś mnie trochę, ja to powiem stłamsić, ale to jest zbyt mocne słowo, bo nie chciałeś, żebym płakała, ale to już jest inny temat. Nie, no teraz mnie diagnozujesz. Dobra. Ale posłuchaj. Ale daj mi skończyć. Nie, bo mnie kłamiesz. No. Nie kłamę cię. Na przykład chciałam powiedzieć, że nie mówiłeś nigdy, że jestem jakaś głupia czy coś. No nie. Ja bym cię też broniła pod tym kątem, bo często mówiłeś... Ja to, wiesz, no będzie znowu, że cię diagnozuję niestety, no ale żartuję. teraz wiem, że przy ADHD, bo to widzę nie tylko u ciebie, bo mam dom wypełniony osobami z ADHD, że często się inaczej pamięta pewne sytuacje. Ja zawsze pamiętam dobrze. Tak, ty zawsze pamiętasz dobrze i to było... A że ja byłam niepewna siebie i zakompleksiona i miałam niskie poczucie własnej wartości, które wynikało z tego, że dorastałam w sekcie, no to jeszcze do tego ta pielęgnacja tego patriarchatu, no to jak ty mówiłeś, że ty pamiętasz lepiej, bo miałeś to swoje ADHD i też swoje jakieś tam założenia, chociaż wątpię, żebyś tu miałeś założenia, że są głupie, po prostu ty byłeś pewny, że ty wiesz lepiej i tyle. No tak, przy czym jest tutaj taki jeden Ja szłam kropelek. w to, że okej, no to on wie lepiej, nie? I ja dopiero jak odeszłam od świadków i poszłam na terapię i dopiero zaczęłam wierzyć, że ja jestem jednak osobną jednostką i dopiero wtedy nagle się postawiłam, co w sumie doprowadziło do diagnozy, bo powiedziałam, że nie, wcale tak nie jest, że ty pamiętasz lepiej, nie? No tak, upraszczając. Natomiast mi chodzi o to, że czasami było tak, że rzeczywiście... No, że miałaś rację, tak? Ale ja chciałem mieć też. I może trochę przekoloryzowałem pewne rzeczy. I patrz, jak się ustawiłam. Jak? No, że teraz ja mam rację. No tak. Kto to jest mistrzem manipulacji? No trochę. Wiesz, nie chodzi... Ja oczywiście żartuję, to nie róbcie tego do mnie. Wiesz, nie chodzi tutaj o to, że ja sobie tak planowałem i knułem, żeby, wiesz, z ciebie zrobić wariatkę, idiotkę. Tylko nie było tutaj takiej refleksji w tym wszystkim, kiedy na przykład takie zachowania, które możemy pod ten gaslighting podciągnąć, ja stosowałem, że o nie, to może ona się z tym źle czuje, albo nie, ja tego nie analizowałem. I zmierzam do tego, że nie wydawało mi się, że ja robię coś złego. To było może takie małe kłamstewko, może to było takie niedopowiedzenie prawdy, po to, żeby trochę było na moim. Wiesz, i to
I nigdy nie było tak, że ja w pewnym momencie powiedziałem sobie, dobra, przestanę to robić. Nie, te zachowania jakby minęły w wyniku tego, że nasza relacja ewoluowała, że zaczęliśmy też inaczej ze sobą rozmawiać. Teraz tak sobie o tym myślę, prawda? Że to ja nie miałem czegoś takiego w głowie. Edwin, nie możesz tak robić, bo jej będzie źle i ona się będzie źle czuła. Nie, w ogóle jakby coś takiego w mojej głowie się nie pojawiło. Po prostu to znikło. Wydaje mi się, że już dawno. Ale jak nagrywałaś ten odcinek, to zacząłem się zastanawiać nad swoimi zachowaniami. No i zauważyłem, że takie były. I w ogóle dlatego chciałem ten odcinek nagrać, naszą taką pogadankę, bo może się okazać, że jacyś nasi słuchacze też to robią, albo tego doświadczają, ale raczej będąc z mojej strony, to raczej to robią i o tym nie wiedzą, bo wydaje im się, że takie zachowania, takie postawy są całkowicie normalne, naturalne. No, zgadzam się totalnie, bo przecież weźmy pod uwagę to, że jakby gdzie my dorastaliśmy. Bo raz, że ja uważam, że organizacja, i w ogóle chcę nagrać ten odcinek, sama w sobie jest takim typowym toksycznym, przemocowym chłopakiem i organizacja pielęgnuje zachowania w stylu gaslighting. To też myślę, że źle to mówię i po prostu się na tym skupiam. To raz, a dwa też no, nasi jakby rodzice, pokolenie, to do tej pory jest, to jakby dobra. I teraz chciałabym się jakby dlatego poruszyć temat, co sprawia, że ktoś to stosuje. Poruszmy ten temat. Tak, bo to zależy mi na tym, bo się przygotowałam. Bo oczywiście jednym z aspektów jest to, że ktoś może być takim typowym jakimś tak stereotypowo narcyzem, tym przemocowcem, toksykiem, na których pełno teraz robi Czyli osób. kim? No bo ja pomyślałem, że jestem, jak mi o tym powiedziałaś. Nie. No dobrze, no to kto to jest taki narcyz? Ale ja nie siedzę dobrze w temacie narcyzów, więc nie jestem na to gotowa. Dobrze, to ja sobie wpiszę... Ja sobie zawsze się trochę z tego śmieję, bo dużo osób... to jest narcyz? Proszę bardzo. No taki kwiat. No teraz to bardzo infantylne to było. Ale chodzi mi o to, ja się trochę boję zagłębić w ten temat. A, bo się okaże, że ja jestem. Nie. To znaczy na tyle, ile siedzę, to uważam, że... Narcyz to postać z mitologii greckiej. Dobrze, jesteś o pół tonu mniej infantylny niż ja. Chodzi mi o to, że na tyle, ile w tym siedzę, to uważam, że nie. Ale bardzo mnie irytuje ta moda na diagnozowanie wszystkich na narcyzów i bardzo mnie irytuje, no bo ludzie się, rozstają w związkach i co? I najczęściej, no on był narcyzem, być może był oczywiście, ale to jak idzie tego dużo w media, jak ludzie każdego diagnozują, no to jednak może sprawdzić, ile jakby procent społeczeństwa może być narcyzami. Sprawdź proszę. To wątpię, żeby aż tyle osób było, żeby teraz wszyscy nagle nagrywali na ten temat jakieś webinary, jakieś robili e-booki, kursy i wszystkie te dziewczyny, które się rozwiodły, znaczy oczywiście wszystkie, no tutaj upraszczam, wiadomo, dowód anegdotyczny, może po prostu trafiłam w jakąś bańkę, no to to nagle one wyskakują z jakimiś kursami i tak dalej i zaraz się robią te trenerki mocy. Myszeczko, ja ci pomogę. Twój facet był przemocowcem, ale możesz wyjść na swoje. I tym słodkim głosikiem będą sprzedawały kursy za 599 zł netto. Nie, 497. Okej. Ale wydaje mi się, że mogłabyś ty to robić. Jak mówię takim głosikiem, to mi po prostu umiera coś w środku. Dobrze. Słuchaj, w Stanach Zjednoczonych badania szacują, że około 0,5% populacji ma zdiagnozowaną osobowość narcystyczną, NPD. Inne badania podają wyższe wskaźniki, sięgające nawet 6,2%. Z wyższą częstością u mężczyzn 7,7 niż u kobiet 4,8. I to są badania z Uniwersytetu Cambridge. No właśnie. I teraz ja nie chciałam się w ten temat zagłębiać, bo nie chciałabym przypadkiem zrobić siebie myszeczko, każdy facet jest przemocowcem, musisz wyjść na swoje. Okay. Bo uważam, że jednak w tych wielu rozwodach, różnych związkach jest problem z komunikacją i często to jest po prostu, może nie, że wina leży równo po obu stronach, bo to tak może nie jest, ale przypisywanie całej winy i robienie z każdego teraz narcyza, zwłaszcza, że ludzie się diagnozują przez internet, bo obserwują kogoś, oni sobie wysyłają głosówki i potem, no ten jest narcyzem, ale to już totalnie odpływam. Tak,
Więc dobra. Więc załóżmy, że jednym z tych aspektów, że ktoś to stosuje, to jest dlatego, że ma to zaburzenie osobowości Tak, ale w ogóle widzisz, ja przytoczyłem takie dane i tutaj jest Narodowa Biblioteka Medycyny, bla, bla, bla. Dobra, jest tutaj badanie. No i teraz widzisz, dane przytoczone, ale teraz tak. Cele badania, przedstawienie ogólnonarodowo reprezentatywnych wyników dotyczących rozpowszechnienia korelacji społeczno-demograficznych, niepełnosprawności i współwystępowania narcystycznego zaburzenia osobowości wśród mężczyzn i kobiet. Czyli tutaj wśród grupy, gdzie wiesz, o co chodzi. Że to nie jest, że ogólnie społeczeństwo, tylko gdzie występuje korelacja między niepełnosprawnością. No wiesz, trochę tłumaczę tak z angielskiego na polski. Dobra, i teraz nie wiem, czy nie powiem jakiejś głupoty. Nie. Bo tak jak wspomniałam, na narcyzach się nie znam. Jedyne z tego, co pamiętam, to im jest albo nie potrafią się zmienić, albo jest im bardzo trudno się zmienić i przyznać do błędu. Ale zaczekaj, jakie są różnice? Tak jak powiedziałam w tamtym odcinku, normalne jest to, że relacje są różne, że one kuleją, że trzeba nad czymś pracować i jak dostrzeżesz coś, że coś jest nie tak i zaczniesz nad tym pracować i ta osoba przyzna się, że to nie było okej, albo się nauczyła tego nie robić, no to uważam, że to jest dobra rzecz, bo ja też nie zawsze byłam fajna, nie? Rzeczywiście tutaj jest to głębszy temat, bo jest różnica między narcystycznym zaburzeniem osobowości a narcyzem. Nawet nie wiedziałem, że narcyz jest cechą osobowości, która może być obecna w różnym stopniu u każdego człowieka, czyli znowu spektrum. No bo wszyscy I przesadnie tak. Natomiast NPD, czyli to narcystyczne zaburzenie osobowości, jest diagnozą psychologiczną. Dobra, troszkę od tego odejdźmy. Tak, ale to jest jakby ale chciałem tutaj wyjaśnić, co to jest, bo niby wiemy, nie wiemy. Osobowość narcystyczna to zaburzenie osobowości, które objawia się nadmiernym poczuciem własnej wartości. Osoby z tym zaburzeniem uważają się za wyjątkowo lepsze od innych. No ja tak mam. Brak empatii, trudności w zrozumieniu współodczuwania uczuć innych. Zdecydowanie tak nie mam. Ja mam zbyt dużo empatii. Potrzeba podziwu, ciągłe pragnienie uznania i podziwu innych. I tak i nie. Bo to wynika z zaburzonej oceny własnej wartości, czyli znowu przeciwieństwo narcyzmu. Egocentryzm, skupienie się wyłącznie na sobie własnych potrzebach. Z tym mam jednak problem. Czyli według tego nie mam takiego zaburzenia, mam raczej inne. Ale myślę, że to wyjaśniliśmy. Bo każdy trochę, tak jak wiesz, gdybyśmy nie mieli jakiegoś poczucia własnej wartości i szli przez życie tylko o Boże, jaka jestem beznadziejna, to musimy trochę wierzyć w siebie, żeby przejść przez to życie. Musimy trochę się uważać w jakimś stopniu, że jesteśmy fajni, bo to by było bardzo ciężko. Więc wszyscy jesteśmy w jakiś stopniu narcyzami, ale dobra. I to jest jeden z objawów, znaczy nie z objawów, tylko ze wskazówek, że ktoś może stosować taki gaslighting. A to jest jeden, bo może też być Zaczekaj, bo ja zadam pytanie, zostawimy je bez odpowiedzi i powiesz ten drugi. Bo mówiliśmy tutaj o tym, żeby się nie... że empatii, że nie mamy i że jestem beznadziejny. Ja mogę stwierdzić, że Sara ma tak ogromny poziom empatii i altruizmu w sobie. I jeżeli byście chcieli na ten temat posłuchać naszej pogadanki i w ogóle, czy to jest dobre, czy złe, to zostawcie w komentarzach odpowiednią informację. Zamówienia tam przyjmujemy na taki odcinek. Najlepiej hashtag Sara, jakiś hashtag wymyśli, napiszcie po prostu. I teraz będzie drugi powód. Drugi powód jest taki, że po prostu się na to napatrzysz w dzieciństwie. No tak. Dorastasz w takim środowisku, że to jest normalne i to uważam, że to jest w ogóle kwestia jakby naszego pokolenia, bo to jest normalne, o tym mówiliśmy właśnie w pierwszej wersji nagrania, że jedziesz, teraz będą święta, tak? Wielkanoc. Ludzie zjeżdżają się z całej Polski do rodziny i są zestresowani, bo nie wiem, bo babcia powie, że nie wiem, a kiedy dziecko będzie, nie? A ty powiesz, ja babciu się teraz muszę skupić na karierze na przykład. A babcia powie, przesadzasz, teraz to młodzi coś tam. Takie teksty, nie? Albo ktoś powie, kiedyś to było, twoim dzieckiem miałam 10 dzieci. A po co ty na tę terapię chodzisz? Co, źle ci było w domu? Czy brakowało ci czegoś? Mówisz, może źle nie, ale wiesz, muszę przepracować pewne rzeczy. Złą matką jestem, tak? Złym ojcem jestem, złym kimś tam jestem. I to ludzie, teraz już tak naprawdę przyszłam do trzeciego powodu. Czyli, że ludzie mają tak niską samoocenę, że i do czwartego jednocześnie, że żeby utrzymać kontrolę nad tym, co się dzieje, bo nie potrafią sobie z tym poradzić, że na przykład, nie wiem, dziecko idzie na terapię, bo przecież to ja jestem złym rodzicem, co powiedzą
sąsiady też, Okej, to wymień te 3 tak ciągiem Dobra, i czyli zaraz tak, sobie to poomawiamy. może być ten narcyzm, czy tam zaburzenie narcystyczne. To może być wpływ środowiska, to Co widzieliśmy w domu. od wieków ojciec tak robi, No. to ja też tak będę 3. traktował. 3, poczucie kontroli, żeby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. I 4, bardzo niskie poczucie własnej wartości. I w sumie powiedziałabym, że te 3 ostatnie to się trochę wiążą i mam wrażenie, że to jest coś, co w pewien sposób spotkało ciebie. Bo i sprawiło, że czasem miałeś z tym problem. Tak, no i teraz sobie o tym porozmawiajmy. Nie wiem, czy w takim uporządkowanym stopniu, czy nie, bo one są bardzo powiązane. Narcyza sobie zostawmy. Tak, wszyscy już wiedzą, że Edwin jest narcyzem. Ja cię powinnam Dokładnie. zostawić, więc... A ty jesteś homofobką po to, tak. żeby ukrywać to, że jestem gejem. No, No. taka jest teoria. Ale tak, jeśli chodzi o o to uczucie kontroli, to ja na przykład się dowiedziałem, że stany lękowe, które u mnie są, czy zaburzenia kompulsywno-obsesyjne, one właśnie wynikają z tego, że ja mam potrzebę posiadania kontroli. Długo się też zastanawiałem nad tym, z czego to wynika i ja to wszystkiego nie powiem, bo nie jestem w stanie, tak? Bo tych czynników jest bardzo wiele, to jest powiązane niczym sieć neuronowa. To jest pewnie jakaś sieć neuronowa. Nieważne? Grzybnia. Tak, grzybnia. I ja, tracąc uczucie kontroli, czuję się bardzo niepewnie, bo i dlatego czuję lęk. Mhm. I jak dopiero to zrozumiałem na terapii, no to wiele rzeczy mi się wyprostowało, bo stwierdziłem, że trzeba odpuścić, let it go, po prostu. No tak, to jest trudne. Znaczy ja też mam trochę problem z poczuciem kontroli, chociaż w mniejszym stopniu Tylko niż w ty. innym stopniu. No tak, A ale jakie ty chcesz mieć poczucie kontroli? ja oczywiście, jak nasze dzieci z kimś jadą, A, no to tak. ja uważam, że tylko jeśli ja będę prowadzić, albo ty ewentualnie... Autobus. No. Ale nie tylko autobus, nawet na przykład z Ciężarówkę. naszymi rodzicami Koparkę. gdzieś jadą na tak. wakacje. Wiem, że przecież powiedzmy są dobrymi kierowcami i raczej się nic nie powinno wydarzyć, ale w głowie mam tak, że gdybym ja jechała, to na pewno się nic nie Wiesz wydarzy. dlaczego? Dlaczego? A pamiętasz ten film, co na zgromadzeniu oglądaliśmy i tam dziecko z dziadkiem pojechało wiem, i to może dziecko go będziemy zginęło. omawiać, jak skończymy. Nie wiem, bo tam... No dobra, okej, no nie chcę tu spoilerować, ale- w razie czego. Ale rzeczywiście... Być może to też tak na mnie wpłynęło, ale no jednak puszczam te dzieci i staram się zawsze myśleć, dużo mi dało to, gdy dorosłam i teraz jestem powiedzmy w wieku, gdy moja mama miała tam powiedzmy 30 kilka lat i ja zaczęłam wchodzić w wiek nastoletni i to mi bardzo, to jest w ogóle inny temat, jak mi to mam wrażenie sprawiło, że inaczej patrzę na moich rodziców i lepiej ich rozumiem, bo wiem, że się starali, a ja i tak miałam w głowie swoją wizję. Ale chodzi mi o to, że my jeździmy po całej Europie czasem, gdzieś tam do Włoch, coś tam autem i przypuszczam, że gdzieś tam w głowie się nasi rodzice martwią. To zawsze jest, wyślij lokalizację, daj znać jak dojdziesz. Do tej pory to jest, prawda? No, 23 jest. Doszłeś? Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że gdzieś tam trzeba się tego nauczyć odpuszczać, bo nie będziesz nad tym dzieckiem cały czas siedzieć. No, więc... Być może, wiesz, ciekawi mnie, bo nad tym się zastanawiałem, bo ja mam takie jazdy, takie schizy, że martwię się o dzieci, że rzeczywiście jak ja będę obok, to je ochronię. Albo, że na przykład, nie wiem, zachorują, albo, że coś im się stanie. Ja nie mam wpływu na te rzeczy, a mimo to trudno jest mi zaakceptować, że mogę nie mieć wpływu. To jest mega trudne. W życiu mogą się naprawdę różne rzeczy wydarzyć. I to, że ty się boisz, że one się mogą wydarzyć, to wywołuje lęk. I to powoduje, że chciałbym mieć to uczucie kontroli. I to jest tak trochę powiązane, ale no to o tym moglibyśmy nagrać nie jeden odcinek, jak to w naszych chorych głowach jest. I dlaczego zapytałem? No bo być może nasi widzowie, nasi słuchacze doszli do takiego momentu, na przykład jako rodzice, że okej, teraz jest moment, ja odpuszczam. Wiem, że może być różnie, może się zdarzyć tragedia, może zdarzyć się wypadek, ale skupiam się na tym, co jest teraz i przestaję się martwić o te dzieci. No tak powiem, mój ulubiony przykład o bakteriach i o lizaniu podłogi. Dzieci, które nie żyją w sterylnie czystych mieszkaniach i które chodzą sobie i gdzieś tam zjadają te rzeczy z podłogi, generalnie są zdrowsze niż te dzieci, które żyją w sterylnych mieszkaniach, bo mają kontakt z różnymi wirusami i bakteriami i tak dalej i rozwija się ich układ odpornościowy. I dlatego też to, że
może nasze dziecko czasem idzie gdzieś samo, oczywiście wszystko dostosowane do wieku, do prawa i tak dalej, ale trzeba tym dzieciom puszczać, im luzować tę smycz trochę, tak to powiem. No, I ładnie. Jadą na wycieczkę, to tata idzie, sprawdzi, czy autobus ma ubezpieczenie i czy ma nie ubezpieczenie, tylko przegląd techniczny jest sprawny. No, ale żeby zostawić trochę przestrzeni tym dzieciakom. Zobaczcie, to jest w ogóle inny temat, bo też mamy znacznie więcej narzędzi kontroli niż na przykład mieli nasi rodzice, bo przecież wiesz... Więc... I kompensujemy sobie to po prostu w inny sposób. No ale to jest inny temat. Dobra, no poczucie kontroli, wiadomo, to, no wiem, to już jest jakby ten. A co dalej było? Było jeszcze niskie poczucie własnej wartości i to jest środowisko. To nie było środowisko, dobra. Niskie poczucie własnej wartości to jest coś, co ty byś mogła opowiedzieć. No, ale ja nie stosowuję raczej tego, nie? No raczej. Ale przez to, że ja miałam niskie poczucie własnej wartości, to byłoby łatwo na mnie to stosować. I ciekawe jest, że tak, jeżeli ktoś, właśnie tak jak powiedziałaś, ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, myśli o sobie po prostu, że no, się do niczego nie nadaje, jest słaby i tak dalej. Ale to się irytowało bardzo przez lata. Tak. Ja mówiłam, że ja się nie nadaję, jestem głupia. Nawet ostatnio o tym z Majką gadałam, że ja na przykład miałam tak, że nawet jak umiałam bardzo dobrze, to ja się nigdy nie zgłaszałam do odpowiedzi. Bo przecież może się mylę, nie? Nawet do tej pory myślę o tych studiach. Wszyscy mówią mi, że jak mówię jaki kierunek, to no przecież wiadomo, no przecież Sara, ty idź i tak dalej, świetnie sobie poradzisz, a ja no nie, bo nie wiem, bo jestem już stara. Bo i coś na tam. pewno się nie dostanę. Ale do czego ja zmierzam? Że jednocześnie zobacz, przez niskie poczucie własnej wartości jest czynnikiem, który sprawia, że jesteś łatwą ofiarą takiej osoby i jednocześnie sprawia, że może sprawiać, że ty będziesz stosować gaslighting wobec takich osób. Tak, i myślę, że to możesz, no tak, no bo wiesz, te teksty właśnie, co wspomniałam o tej przykład terapii, że no bo to często w ogóle, tak jak wspomniałam wtedy w naszej poprzedniej rozmowie, to nie jest tak, że to się dzieje tylko w Polsce, to się dzieje na całym, no powiedzmy w kulturze zachodniej, bo sobie czytam o tym i to nie jest tak, że tutaj tylko w Polsce, tutaj pod Warszawą we wsi ktoś będzie się czepiał, że dziecko poszło na terapię i że o Boże, jaka jestem coś tam, tylko w Stanach, czy gdzieś tam w Anglii, czy Niemczech tak samo będzie, że jak możesz iść, nie wiem, co, złymi rodzicami byliśmy, że ty masz depresję? Właśnie. I to nie jest tak, że... I to jest trochę brak wiedzy, jak właśnie na przykład jest depresja, trochę takie poczucie, że to dziecko nie jest takie, jakbyś chciał. I też się ja z tym zmagam swoją drogą dzisiaj i bardzo się tego uczę, odpuszczać i mieć świadomość tego, że to moje dziecko będzie inne. No rzeczywiście, będzie na pewno mądrzejsze. To jest też taki temat, który chciałbym też poruszyć, związany z tym, z środowiskiem. I ja w ogóle pamiętam, ja nie wiem, czy pamiętasz te słowa, ale kiedy zaczęłaś głośno mówić o tym, że zmagałaś się z depresją już jako nastolatka, że jako dziecko miałaś myśli samobójcze, to ty nie bałaś się o siebie w tym momencie, jak zaczęłaś o tym głośno mówić, tylko ty bałaś się o swoich rodziców, którzy, co oni pomyślą? Oni będą myśleć, że byli złymi rodzicami. Ty się o nich martwiłaś. To jest kolejny dowód, który pokazuje, że Sara ma zbyt dużo empatii i altruizmu w sobie. Ale zbyt dużo neuronów lustrzanych. To jest złe. No tak, to jest złe. Katar. Nie, bo ASMR. Bo ja słyszę to. I wiesz, z jednej strony my jako dzieci myślimy o tych rodzicach, bo oni będą myśleli, nie powiemy tego, żeby nie było im przykro. Żeby nie było im przykro. Wiesz, oni już z tym nic nie zrobią. Oni nie wychowają nas inaczej drugi raz. To się nie da. Raczej nie będą mieli kolejnych dzieci. Czy to coś da w takim razie? Zostawmy im, pozwólmy im umrzeć z taką błogą nieświadomością, że popełnili błędy? Nie wiem. No to jest ciekawe pytanie. Proszę odpowiedz. Nie umiem ci powiedzieć. No, wiesz, ja mam... Znaczy nie dlatego, że nie wiesz, po prostu jest trudne. Jest trudne, że ja stosuję wobec wszystkich parasol ochronny. No. Do tej pory. Mimo wszystko. Tak. Jak czasami nagrywamy odcinek i ja jakąś historię przytaczam, zresztą ten odcinek nie wiem, czy będzie na Światusach jutro, czy za tydzień, bo już nie pamiętam w którym, i opowiadałem tą historię tej jajecznicy, a ty nie mów. Nie mów tego, bo mama to usłyszy. I dlaczego? Nie wiem. Jednocześnie moje dziecko, nie mam problemu, że do mnie, mamo, nie podoba mi się to, w ogóle mnie zdenerwowałaś i nie będę się teraz odzywać, nie? Tak. Jak będziesz się tak zachowywać, to nie będziesz mieć dziecka. Takie są teksty. Ale wiesz,
to jest gruby temat, który otwieramy. Czyli to, z jednej strony my boimy się powiedzieć głośno, bo nasi rodzice się dowiedzą. A z drugiej strony nasi rodzice nie mają problemu, żeby nam powiedzieć: ty taka jesteś, co, ja jestem złym rodzicem byłam? Źle cię wychowałam? Miałaś wszystko i bla, bla, bla i tego typu teksty. I to nas też boli. Tak, tacy jesteśmy, tak to jest w naszej kulturze zakorzenione. Tak to działa, że my nie możemy powiedzieć źle o rodzicach. Bo ten rodzic jest święty dla ciebie. Myślę, że to ma związek z chrześcijaństwem, z takim biblijnym wzorcem, gdzie dziecko można było kamienować, jak było nieposłuszne. Ale w Azji też jest bardzo... No ale widzisz, ja bym się nie zgodził z tym. Bo na przykład w chińskiej kulturze jest odwrotnie. Tam jak umiera dziecko, to się nie płacze za dzieckiem tak jak umiera dorosły. Tam jest trochę inaczej. Tam no, jest inne postrzeganie tego. Jak się płacze za dzieckiem? No mniej niż za staruszkiem. Tak czytałem. Że, a no to, u nas... to pokazuje, że się bardziej szanuje starszych. No, jeśli się płaczem. no tak, tak. Wiesz, może ten przykład nie jest idealny do tego, o czym rozmawiamy. Tylko chodzi mi o to, że różnice kulturowe są trochę... Okej. Znaczy, tak, ja się zgadzam z tobą, że chrześcijaństwo na pewno tutaj też ta kultura zachodnia, ale tutaj bym polemizowała z tym, że uważam, że w Azji w ogóle, w innych kulturach też to jest bardzo, czy w Indiach to takie, że trzeba się słuchać rodziców, zwłaszcza tam, gdzie są małżeństwa aranżowane, ale teraz już odpływamy. Dobra, rzeczywiście masz rację, ja sobie trochę popłynąłem myślami w inną stronę. Ale tak, i wracając do tego wątku tych rodziców, jest jeszcze taka jedna rzecz, która bardzo, ja nie wiem, no bardzo, bardzo boli. Trochę nie rozumiem, dlaczego też tak jest, że nasze pokolenie to jest pokolenie osób, które jest gotowe przyznać się do błędu. Nie każdy oczywiście. Albo żyje w bańce, to w sumie też do tego doszliśmy podczas pierwszej rozmowy, ale rzadko się spotyka pokolenie naszych rodziców, którzy mówią: źle zrobiłem, skrzywdziłem dziecko, skrzywdziłem syna, córkę, bo robiłam tak i tak, bo zrobiłem to. Nie, słyszysz za to komentarze, czytasz na TikToku, że lałem swoje dziecko pasem i co mówisz, że dziecku nie wolno mówić uspokój się, trzeba wziąć klapka, to się uspokoi. I mówi tak, i wyrosło na takie super dziecko, no co, źle ci jest? A przez to, że my nie dajemy tego feedbacku rodzicom, tak, skrzywdziłeś mnie. Tak, zrobiłeś dla mnie źle. Oczywiście sprawa, że często to nasze pokolenie, bo też czytam te komentarze, no ojciec mnie bił, matka mnie biła i ja teraz jest wszystko okej, nie? No nie jest czytam te okej, komentarze no. na TikToku, bo tutaj wiesz, my się cały czas poruszamy w kwestii jakby pokoleniowej, nie? Nie, że jakieś konkretne sytuacje omawiamy. I ja jestem w szoku i czytam te komentarze i mam takie, jak to? Myślałam, że już nie ma takich ludzi, nie? Bo na przykład widzisz, no, my się poruszamy w tej bańce, powiedzmy, i nasi przyjaciele, nasi znajomi, osoby, z którymi jesteśmy blisko, to widzisz, jakie to rodzicielstwo jest. No nie tak. wiesz, o których osobach mówię na przykład, że to jest zupełnie inne rodzicielstwo niż było kiedyś. Te dzieci są, im się pozwala być, im się pozwala próbować, im się pozwala uczyć i nawet, wiesz, Majka, to mówiłam nieraz, ona będzie lepiej gotować ode mnie, nie? Bo jej pozwoliłam parę razy te placki przypalić. I ona już nie przypala placków i robi je naprawdę dobre i robi wiele rzeczy. Tak, i wiesz, dlaczego jest tak? Ja nie wiem, ja na przykład jako rodzic dzisiaj, ja wiem, że popełniłem wiele błędów. Jako rodzic, wiem, że jeszcze ich popełnię wiele. Wiem, że skrzywdzę nasze dzieci nie jeden raz, bo postąpię niewłaściwie, ale tak, chcę się zmienić, chcę wziąć odpowiedzialność za to, chcę wiedzieć, co jest niewłaściwe i mimo, że to będzie trudne, robić inaczej. I jestem w stanie przyznać, że ja jako rodzic, że moje dzieci będą mądrzejsze ode mnie. Nie uwłacza mi to. Raczej dla mnie jest powodem do dumy, że daję dzieciom coś, nie wiem, start w życiu i nie taki jak ja miałem. Ja nie mówię, że chodzi o to, że ktoś nie miał nic, biedę i wyszedł ze śmietnika i potem... Tylko nawet sam stan wiedzy i poziomu rozwoju emocjonalnego
jest zupełnie inny. Te dzieci startują z zupełnie innego poziomu i dostają wsparcie, którego my jako dzieci nie mieliśmy. I nasi rodzice nie są w stanie powiedzieć tego, że tak, nie umiałem inaczej. Chciałem, ale nie. No co, idziesz na terapię, bo co? Bo pewnie przez pewnie te lęki masz. No i powiedz, że to wszystko wina rodziców. Ich tak to bardzo boli. Tak, oczywiście tu znów mówimy o jakby naszym pokoleniu, bo ja się nie A ty znowu się tłumaczysz. Tak, wiem, że mówimy o naszym pokoleniu, bo ty się tak bardzo boisz, że teraz mama, tata będą słuchać i będzie smutno. No i trudno. Ale nie, ja jestem ciekawa, bo ja się też chciałabym, jeśli ktoś to słucha, żeby napisał, bo może ma. My znów się obracamy w pewnej bańce i patrzymy na tych ludzi, którzy się tam buldoczą na Facebookach, na TikTokach i mają te 50-60 lat i mówią, że oni nic złego w życiu nie zrobili, tylko to młodsze pokolenie to jest teraz do niczego. Oczywiście to, że młodsze pokolenie jest do niczego, to mówią wszyscy od czasów... Znowu nie sprawdziłam, czy Seneki, czy Sokratesa, przepraszam bardzo. Ale zawsze młodsze pokolenie jest do dupy. I jak nawet Majka mówi o pokoleniu swojej siostry o 5 lat młodszej, że to pokolenie jest beznadziejne. No. Więc to jest po prostu, to jest zawsze tak było. Ale być może są wyjątki, więc ja takich nie znam. Znaczy, Sara, znasz. No tak. Są takie osoby, no. Piotrek. Na przykład. Dobra, to jest, tak, znam kilka wyjątków, ale chodzi mi o to, że obserwując, jakby siedząc w tej bańce informacyjnej swojej, obserwując social media, czytając różne artykuły i jakby to, co się nie tylko dzieje u nas, jak powiedzmy w całej tej kulturze zachodniej, to raczej to są wyjątki. Bo to, o czym my rozmawiamy, to ja słyszałam pełno podcastów, widziałam pełno jakichś rolek na TikToku, takie są scenki właśnie, że odgrywają ludzie te sytuacje, że matka czy tam ojciec mówi do dziecka coś tam i nagle jest że ja jestem tym dzieckiem i okej, mamo, ja się przez to nauczę tego i tego. Kojarzysz pewnie takie wątki, znaczy takie produkcje. Okej. Nie kojarzysz, dobra? Nie, bo ja nie oglądam. Tak, ale tego jest pełno i ludzie mają z tym problem i nie spotkałam się za bardzo z tym, dobra, pomijając jakieś wyjątki, żeby ktoś powiedział, okej, zrobiłem błąd i coś tam, nie? A ja na przykład wielokrotnie swoje dzieci przeprosiłam już w życiu. No tak. I wtedy się biczuję za właśnie rzeczy. widzisz, no w czym jest problem? Może Problem w tej jest... naszej niepewności siebie, zobacz. Zostaliśmy tak stłamszeni przez różne okoliczności. To w ogóle jest że to też jest znowu grubsza kwestia, oczywiście wchodzimy w socjologię, ale dobra, w Polsce powiedzmy, że okej, odłóżmy Polskę, no bo tutaj mieliśmy ten komunizm i tak dalej, ale w Stanach na przykład lata 50., 60., no to był czas takiego dobrobytu i ludzie mieli pieniądze, tam się kupowało dom za śmieszne pieniądze, ale u nas też ludzie dostawali na przykład mieszkania od partii, dobrze powiem, czy od rządu. No to nie mów, wiem. bo jak nie wiemy, to lepiej nie mówić. Nie, ale no były pewne benefity. Było łatwiej dostać pewne, nie wiem, mieszkanie, zbudować dom niż dzisiaj, nie? Dzisiaj wielu z nas nie wchodzi z jakimś, nie wiem, majątkiem od rodziców. Jest problem na rynku mieszkaniowym, no nie? No i wiesz... I chodzi mi o to, że okej, ci było jak było, powiedzmy, w tych latach 70., 80., ale pewne rzeczy były lepsze, w sensie było łatwiej na przykład finansowo mimo wszystko, łatwiej było mieszkanie dostać i tak dalej. Praca była pewna, dostawałeś pracę w zakładzie, pracowałeś mi przez całe swoje życie do emerytury. A dzisiaj się czasy zmieniają i jest sztuczna inteligencja, która wiele rzeczy weryfikuje. I my dorastaliśmy i tak, i powiedzmy nasze pokolenie dziadków coś tam pewne rzeczy już miało. Oczywiście było im ciężko na pewno, bo trzeba to przyznać, bo zaraz będzie, że nie znasz życia, dziewczynko. Ale teraz my wchodzimy tacy trochę stłamszeni w bardzo trudnej sytuacji, bo nie ma mieszkań, nie ma pieniędzy, nie wiesz, co będzie z pracą, są te lęki, depresje i tak dalej. I jednocześnie mamy swoje dzieci, chcemy ich przed tym chronić. Jest taki dziwna sytuacja. Jesteśmy takim pokoleniem pośrodku, bo z jednej strony chcemy powiedzieć poprzedniemu pokoleniu, że no jest nam smutno, bo nie zawsze było fajnie i trochę mamy problemy. I to, że na przykład nie mam mieszkania, to nie znaczy, że jestem beznadziejna totalnie, bo to wcale nie jest tak prosto znaleźć dzisiaj mieszkanie. A jednocześnie mamy swoje dzieci i chcemy ich uchronić przed tym wszystkim, czego my doświadczyliśmy. I w sumie wpadamy chyba na tym najgorzej. A my, siostro, wy napiszcie, co myślicie na ten temat. Chętnie przeczytamy to w komentarzach, czy wam dano dom, czy musieliście go kupić, a jeżeli tak, to nie wiem. W ogóle, co sądzicie o naszej dzisiejszej rozmowie i co chcecie usłyszeć za tydzień? Piszcie w komentarzach.